Siemano, siemandero, czy najtańszy Gibson, który kosztuje tam pomiędzy 5 a 6, jakoś zależy gdzie poszukacie, to jest jedna wielka ściema i amerykański skok na waszą kasę, czy być może jest to fajna gitara. Mam nadzieję, że tego dowiecie się z tego odcinka, chociaż oczywiście od razu powiem i potem to jeszcze powtórzę, ja nie jestem odpowiednią osobą do oceniania Gibsonów, gdyż jestem ich fanboyem. Lubię te gitary bardzo i generalnie bardzo je szanuję i generalnie jest tak, że murem za Gibsonem, ale no, postaram się zrobić tak, żebyście mogli sami wysnuć wnioski, bo na tym też polega ten kanał, że możecie sami te wnioski wysnuwać po prostu. Mam nadzieję, że od dawna już to wiecie. Najtańszy w tym momencie nowy oczywiście Gibson, który jest produkowany, to już nie jest Tribute, to już nie jest Faded, to już nie jest LPJ, to jest w tym momencie gitara, która nazywa się Modern Light. Modern Light i to light nie jest od światła, tylko od tego, że ta gitara jest bardzo lekka, bo ona jest rzeczywiście mega leciutka, ale też jest, poza tym, że jest odchudzona bardzo poważnie, no to jest też taka, no użyję nieładnego słowa perioratywnie, wybiedzona jest. Zabiedzony jest ten Gibson taki. Znaczy on jest po prostu okrojony z bindingów, okrojony ze świecidełek, okrojony jest z lakierów, wielkich markerów i tak dalej. To oczywiście nie jest pierwszy raz, kiedy Gibson robi takie instrumenty. Mnie ta gitara kojarzy się bardzo oczywiście z modelami Studio i z modelami Faded, przez to, że nie ma tych właśnie bindingów, przez to, że ten lakier jest taki cieniutki i przez to, że widać te pory i że to się będzie przecierać, to jest oczywiście Faded. Ta gitara jest również bardzo dla mnie skonotowana z modelem Melody Maker. Model Melody Maker, no jest to taka gitara bardzo specyficzna dla Gibsona, która oczywiście nie wiem nawet, czy teraz jest jeszcze cały czas w katalogu, bo oni tak sobie je robią, troszeczkę ich nie robią i tak dalej. Melody Maker jest to właśnie taka bardzo cieniutka deska w Les Paulu, główka, która w ogóle nie jest główką open book, tylko jest takim jednym kawałkiem ściętym. Z reguły były to instrumenty na P90, na jednym P90, na mostku wraparound, takie naprawdę bardzo już totalnie budżetowe. Bardzo zresztą fajne, mam Melody Makera, nawet mam 2 Melody Makery, z czego jeden z moich Melody Makerów jest tak jakby prekursorem tego instrumentu, bo też łączy ze sobą trochę speciala, łączy ze sobą trochę studio, łączy ze sobą trochę właśnie tego Melody Makera przez to, że jest taki cieńszy. Przed Wami, szanowni Państwo, kto nie oglądał wczorajszego odcinka, raczej ostatniego odcinka, to taka nowość na kanale. Przed Wami, szanowni Państwo, w tym momencie głuchy test. Jedziemy. To tak ta gitara wygląda w głuchym teście. No oczywiście głuchy test jest pewnego rodzaju żartem z mojej strony. Głuchy test jest oczywiście, wiecie, beką. Beka się narodziła, jak jechaliśmy na Guitar Summit w doborowym towarzystwie. I tam sobie różne, że tak powiem, akcje YouTube'owe omawialiśmy i między innymi był to właśnie głuchy test, gdzie wpadliśmy na to, że warto go robić. Ale tak ta gitara się nagrała i taki ma sygnał, taki głuchy test nie wnosi zupełnie nic. Więc w tym momencie sprawdźmy, jak to tak naprawdę zagrało. Pierwsze nagranie w miksie crunchowe. Jedziemy.
No to obejrzyjmy sobie naszego Gibsonka z bliska i w pełnych detalach. Tak jak powiedziałem, to jest odchudzona i bardzo zubożona, jeżeli chodzi o detale, wersja Les Paula, ale nie oznacza to, że nie jest to ładna gitara. Kolory korpusów są bardzo różne. Mamy ich do wyboru kilka sztuk. Widzieliście już gdzieś tego typu przebitki. Ja akurat trafiłem instrument, który jest srebrny. Ja bym go nazwał. Nie wiem, jakby go dziewczyny nazwały. Moim zdaniem jest to instrument srebrny, który bardzo ładnie się prezentuje, jeżeli chodzi o tą kolorystykę. Fajnie się też w różnych światłach uwidacznia. Jak widzicie, podświetlona górka, zacieniony dołek i też ładnie wygląda. Zaraz sobie go też zobaczymy inaczej podświetlonego, więc też będzie pełny obraz tego, ale robi to moim zdaniem robotę ten kolor. Główeczka przypomina mi takiego srebrnego Gibsona Studio, którego miał Robert Przedpełski z Vibe'a. Jak rozmawialiśmy sobie o jego Gibsonach, to on miał takie przepiękne studio srebrne i główeczka tutaj rzeczywiście to studio przypomina. No oczywiście tu nie ma żadnej masy perłowej, ani żadnego nawet plastiku udającego masę perłową, tylko mamy, no, najprawdopodobniej jest to jakiś print tamponowy, nawet nie kalkomania, ale normalnie Les Paul, model, Gibson i wszystko się zgadza. Kropeczka jest nawet na dobrym miejscu, w kalkomanii byłaby na miejscu innym. Bardzo ładna, zgrabna główka typu Open Book, którą wszyscy kochamy. Siodełko, szanowni państwo, chyba jakieś nubony znowu. To jest chyba nubon bez dwóch zdań. Troszeczkę można byłoby przy wymianie strun być może je tam przeczyścić. Nie wiem, czy ono było docinane wiecie, no w sklepie, czy to tak przyszło. No i są tam takie różne maluteńkie ślady po pracy, które zostały nieusunięte. Nie wiadomo dlaczego. Dzwoneczek tutaj się bardzo ładnie prezentuje, no ale jest to konkretne siodło. Nie wiem teraz, czy to jest Nubon, czy Gibson ma jakąś taką swoją specjalną mieszankę plastikową, którą stosuje. To już mogą gibsioniarze się wypowiedzieć, też tacy bardziej, bo są gibsioniarze bardziej ode mnie. Ja się jaram, a są jeszcze tacy, co bardzo grzebią w specyfikacjach. Tutaj się przyjrzyjcie. Lakier nie jest położony w taki sposób, że siodełko się nie da wymienić. Wydaje mi się też, że to siodełeczko jest troszeczkę węższe niż to, które jest w standardzie. W standardach bywa tak, że jest to o tyle polakierowane, że ciężko jest wymienić, bo lakier też trzyma tak jakby siodło. Tutaj takie siodełko będzie wymienić, jeżeli ktoś by sobie chciał założyć inne, troszeczkę łatwiej. Palisandrowa podstrunnica, suchuteńka, więc jak najbardziej jest to palisandrowa podstrunnica, którą należy zakonserwować i takie gitary jak kupujecie i droższe, i tańsze i tak dalej, no zawsze warto zakonserwować i warto zawsze o nie zadbać. Końcóweczki progów zaraz sprawdzimy pończoszką, ale generalnie bardzo ładnie wykończone. Oczywiście, jak to w przypadku takiej grubszej farby w Gibsonie, to mamy tutaj takie coś, że tą farbę czuć pod palcem, ale tak Gibsony są po prostu robione. Od wielu lat to jest tak jakby standard, więc nie jest to nic nowego. Odcięcie jest równe, w miarę ok. Oczywiście tam, gdzie się jakoś pory poukładały, jakby to się przyjrzeć temu, wiecie, z lupą, to może gdzieś by się coś zauważyło, ale jest to zrobione moim zdaniem estetycznie. Natomiast to odcięcie zawsze takie jest, jeżeli chodzi o podstrunnicę bezbindingową. Gitara jest najprawdopodobniej po pleku, bo wszystkie Gibsony chyba są po pleku i myślę, że to niezależnie już od takiego modelu. Te koronki są też, bym powiedział, takie gibsonowskie. Gibson ma też taką swoją, nie wiem, czy to plektak teraz można tak ustawić na gibsonowski, czy plektak po prostu robi. Są tak zrobione specyficznie. Inaczej, są zrobione specyficznie dla Gibsona, czyli może się nawet w niektórych wydawać momentach, że są gdzieś tam jakieś takie lekko przypłaszczone, ale to jest takie leciutkie. Kiedyś robili to przed plekiem, robili to kiedyś bardziej, no ale jest to taki standard. Te progi nie są jakoś specjalnie szerokie, progi są raczej z tych takich troszeczkę
mniejszych, takie bym powiedział medium bez żadnego jumbo. Tak jak powiedziałem, body jest dużo cieńsze, gitara jest dużo lżejsza, też pojawi się oczywiście waga tego instrumentu w tym odcinku. Jeżeli uważnie będziecie oglądać, to się o tej wadze dowiecie. Lakier położony jest równomiernie, fajnie, te pory fajnie też widać, jeżeli chodzi o ten lakier, czyli jest to cieniutka warstwa. Jestem pewien, że też pięknie się będzie samoczynnie relikował, czyli po prostu samoczynnie ta gitara będzie nabierała takiego razem z nami dodatkowego charakterku. Mnie zawsze się te otwarte pory w gitarach podobały, czyli zawsze jak taką gitarę widziałem, to robiła ona na mnie pozytywne wrażenie. Szeroki mostek to jak się nazywa? Nigdy się tego nie nauczę. Mógłbym się nauczyć, mógłbym sprawdzić, ale lubię jak piszecie komentarze i lubię jak się wypowiadacie, więc to jest Nashville czy ABR? Chyba Nashville, nie wiem, już teraz nigdy nie. Zawsze mi się to pomyli, nie, to jest tak jak z tym potato. Nie, jak wchodzi, jak przy wejściu jest pchać albo ciągnąć, nie? To jest coś takiego, lewo, prawo. Przetworniki w tym momencie nie pamiętam jakie są, ale specyfikacja oczywiście zostanie gdzieś tutaj wklejona, znajdziemy ją sobie ze strony Gibsona, albo Wam o niej po prostu już powiedziałem wcześniej. Śrubki typowe dla gibola. Przetwornik taki trochę mógłby być może bardziej ściśnięty. Ten jest trochę bardziej ściśnięty niż ten. Tutaj jest przerwa między cewkami trochę większa. Nie ma poker chipa, czyli goły przełącznik, czarne gałeczki, hardware srebrny, chromowany i tutaj jeszcze jest też taka klasyczna płyteczka, również w kolorze czarnym pod gałeczki i pod przetwornik. Instrument jest z 2024 roku, 2 i 4, czyli 1. i 5. numer. Gibson powrócił do tej numeracji. Made in USA wybite tutaj na tyle główki. Najprawdopodobniej są listewki, ale jest, no, można się dopatrzeć, ale nie jest to też takie oczywiste. Klucze Grover, takie malutkie te klucze są, mają zarówno malutkie łebki, jak i tak wydają się być takie troszeczkę mniejsze. Oczywiście nie mamy żadnego wzmocnienia główki, więc istnieje ryzyko złamania. Nie, no nie bójcie się tego. Jednego mam Gibsona ze złamaną główką, ale nie złamał mi się, tylko ja go tak kupiłem, skleiłem i jest ok. Jak się dba, tak się ma, nie? Klejenie, mimo tego, że korpus jest cieńszy, klejenie gryfu z korpusem jest jednak z tą stopką, czyli zachowali to pięterko, tutaj zachowali ten schodek, ale no korpus jest cieńszy, czyli tak jakby, nie wiem, chyba to kopytko tutaj też po prostu jest troszeczkę krótsze. Wycięcie pod brzuchola. Gitara, jak powiedziałem, jest bardzo, bardzo lekka. Ciężko jest się dopatrzeć też pod tym lakierem, oczywiście z ilu kawałków jest zrobiona, więc tego tutaj jakby no nie jestem w stanie Wam powiedzieć, czy jest z 2, czy jest z 3 kawałków. Pod takim lakierem to ciężko to zauważyć. Wydaje mi się, że jest jedno łączenie przez, przepraszam, tutaj uciekłem z kamerą. Wydaje mi się, że jest jedno łączenie przez środek, ale ręki sobie za to nie dam uciąć. No, jak widać, korpus jest bardzo, bardzo cieniutki. Czyli jest to odchudzona wersja Les Paula na wesela do grania 8 godzin. Korpus jest bardzo, bardzo cienki. Można się pokusić o stwierdzenie, że to jest taka eska wśród giboli, tak? Oczywiście na łączeniu tutaj jak zwykle widać to łączenie i w tym miejscu zawsze lakier w Gibsonie pęka, nie ma się czym tutaj przejmować, to jest tak jakby norma, tak po prostu zawsze było i tak jest. A tutaj też oczywiście widzimy sobie, jak ładnie też te pory nam wystają gdzieś spod tego lakieru i też jak widzicie, przepraszam, jest wycienione tutaj ten uchwyt, to mocowanie gniazda jest takie też wycienione, czyli jest prostokątne, a nie kwadratowe. No moim zdaniem ta gitara prezentuje się rewelacyjnie, bardzo mi się podoba, no ale ja nie mogę tego też ocenić obiektywnie, ja jestem fanem, czy tam subiektywnie, to tak jak z tym ABR-em i z Nashvillem. O, to jest dobre porównanie. Natomiast ja jestem mega fanem, moja wizja gitar Gibson jest po prostu zatracona przez to, że ja te gitary lubię.
uwielbiam je posiadać, uwielbiam na nich grać i nawet jeżeli mam gitary, które być może grają lepiej, to i tak zawsze będę uważał, że Gibson gra jak Gibson i będę go zawsze bardzo przez to hołubił i zawsze będzie mi sprawiało radość na takim Gibsonie grać, a ten Gibson jest na tyle tani, że może być pierwszym Gibsonem, jakiego sobie kupicie, jeżeli szukacie instrumentu nowego oczywiście, i może być pierwszym Gibsonem, który po prostu da Wam radość z posiadania Gibsona, a potem już sobie kupicie Customa, Standarda, Explorera, V-kę i co tam jeszcze chcecie, Firebirda. Natomiast od takiego Gibsona można zacząć bez żadnego wstydu. Jest to solidnie gibsonowsko zrobiony instrument, zachowujący wszystkie te rzeczy, za które w Gibsonie po prostu pokładamy nasze serce. I jest to taki instrument, który jeżeli szukacie gibola, no to się nie zawiedziecie. I oczywiście teraz jest takie pytanie, czy ja bym wolał na przykład takiego taniego Gibsona od Epifona, którego też sobie tutaj na tym kanale mogliście obejrzeć, z główką gibsonowską, z pick-upami Gibsona. No i ja na przykład Wam powiem szczerze, że ja bym wolał takiego Gibsona, ale rozumiem też osoby, które by chciały mieć właśnie Epifona z główką gibsonowską, bo jest to pewnego rodzaju ewenement, jest to pewnego rodzaju ciekawostka, natomiast ja wybrałbym gibola, tak osobiście dla siebie, i jeśli miałbym do wyboru między tą gitarą a tamtą, niczego nie ma złego ani w tym Greenie, ani w tym Customie, ani w tym standardzie, oczywiście jeżeli chodzi o Epi, ale ja bym wolał Gibsona. No ale to już jest po prostu moje, tak jakby, to już jest taka moja zajawka i to, no, ja to lubię po prostu i już. No. Możecie mi tłumaczyć, co chcecie i możecie myśleć, co chcecie i mieć inne zdanie. I oczywiście nie uważam, że Gibson jest jedyną i najlepszą gitarą na świecie, ale ja Gibsony bardzo, bardzo cenię. Robimy sobie zatem test pończoszki. Pończoszka czyściuteńka. Przejeżdżamy sobie tutaj. Żadnych śladów. Przejeżdżamy sobie tutaj. Żadnych śladów. Jeszcze nawet możemy tak bardziej hardkorowo, tutaj od góry i tak dalej, i tak dalej. Żadnych śladów.
No więc jak widzimy, jest to taki instrument, który no, nie jest Les Paulem standardem, tak? Nie ma tutaj niczego oczochębnego, nic tutaj się nie świeci. Gibson po prostu pomalował pędzlem kawałek mahoniu i zrobił z tego gitarę. Trochę to wygląda też tak, jakby było pomalowane taką farbą do modeli enerdowskich, tym srebrną, taką w takiej tej zaginanej puszce. To tylko moje pokolenie będzie wiedziało, o co chodzi, albo starsze pokolenie. Każde pokolenie ma jakąś farbę w puszce jakiś czas. Natomiast tej gitarze niczego nie brakuje, jeżeli chodzi o brzmienie. Ta gitara brzmi rewelacyjnie moim zdaniem. I jeżeli szukacie Gibsona, a jeszcze nie macie więcej kasy, jeszcze nie chcecie kupić być może Gibsona używanego, bo się czegoś tam boicie, chcielibyście sobie zacząć przygodę z najnowszym Gibsonem, bądź po prostu chcielibyście na przykład takiego Gibsona mieć w kolekcji. Ja na przykład bym chciał i za 20 lat chciałbym móc sobie na niego popatrzeć i na emeryturę go sprzedać za dużą kasę, bo po to też czasami się kupuje Gibsony. One będą trzymały zawsze wartość i to będzie zawsze takie, wiecie, gitarowe złoto. I gitara nie umrze, więc Gibsony będą trzymały pieniądze i nawet te tańsze też będą te pieniądze trzymały, mimo tego, że czasami fluktuacja cen jest bardzo, bardzo duża. Więc jeżeli chcecie po prostu mieć fajnego gibola, nowego i tak dalej, nie stać was jeszcze na studio, które w tym momencie chyba kosztuje 8 i chcecie mieć takiego ciekawego Les Paula, albo po prostu chcecie mieć użytkową gitarę, która brzmi Gibsonowato brzmi, jest lekka i można na niej grać długie koncerty, to jest to instrument dla was. Przetworniki to są podobno 490, ale to 13 kΩ mnie trochę zdziwiło tutaj. To tak mi to bardziej 498 przypomina. Gitara ma charakterek do załojenia sobie również. Gitara ma mocy ukrytej, ale przy okazji też jest troszeczkę taka bardziej oldschoolowa i bardziej taka no, uniwersalna jest przez to, tak? To jest taki fajny jest ten Les Paul. No, moim zdaniem warto go co najmniej sprawdzić. Widzieliście też, że oczywiście nie jest tylko i wyłącznie w takim srebrnym kolorze, tylko te warianty kolorystyczne są bardzo, bardzo różne. Pograjmy metal. Metale ciężkie. Chyba metal. No ja nie wiem, czy to jest metal. Sami powiedzcie, czy ja zagrałem metal, czy metalcore, bo to może metalcore jest, a może to w ogóle nie jest nic. Xantyp metal. No ja bym takiego gibola przytulił. Ja bym go chciał, ja bym się nie obraził, jakby on był mój. I jakbym mógł go mieć w sobie po prostu nawet w futerale i mieć tą świadomość i nie musieć na nim grać, bo grać na przykład na jakimś innym Gibsonie, ale mieć taką świadomość, czego mam. Tak jak na przykład mam świadomość, że mam Melody Makera właśnie, którego zawsze chciałem mieć, jak zobaczyłem Adama Jonesa Stula z Melody Makerem, to stwierdziłem, co to w ogóle jest, chcę taką gitarę i potem spełniłem to marzenie. Więc generalnie, słuchajcie, można zacząć spełniać marzenia małymi kroczkami. Oczywiście można kupić Epifona albo jakąś jeszcze inną, tańszą gitarę i zacząć od tego i zdobywać pieniądze na to, żeby iść dalej, rozwijać się, bo najważniejsze jest to, żebyście grali na tych gitarach też, a nie je kolekcjonowali. Bo to też nie, można zwariować w pewnym momencie, nie? Fiku miku. Natomiast chodzi o to, że
te marzenia to spełniajcie, nie? Jeżeli na przykład mieliście takie marzenie jak ja, jak zobaczyliście Slasha z 50 Gibsonami, że też byście chcieli kiedyś tak mieć, to dążcie do tego. Jeżeli jeden Gibson jest waszym marzeniem, to kupcie sobie tego, sprzedajcie, zamieńcie na lepszego, na fajniejszego, a może kupicie takiego i z wami zostanie. Jeżeli potrzebujecie gitary, która jest tańsza i chcecie się nauczyć grać, to takie gitary również są na kanale, można ich znaleźć bardzo dużo. Więc żyjemy w takich fajnych, pozytywnych czasach, kiedy gitara jako najważniejsza ze sztuk rzeczywiście jest bardzo, bardzo dostępna i to już nie jest towar deficytowy i już wszyscy mogą grać na gitarze, a tym bardziej wszyscy mogą gitary posiadać, bo ja znam ludzi również, którzy na przykład takie gitary jak Gibsony posiadają i nie grają i mają je i chcą to mieć i też sobie oddają hołd rock'n'rollowi, bo gitara jest rock'n'rollem po prostu w tenże oto właśnie sposób. Jakie tam barwy już były? Crunchowe, czyste, metalowe. To chyba Hiwatt został, nie? Chyba został Hiwatt, więc posłuchajmy Hiwatta. Bardzo wszystkim dziękuję za uwagę, bardzo wszystkim dziękuję za wspieranie, bardzo dziękuję za oglądanie, bardzo dziękuję za lajki, bardzo dziękuję za subskrybowanie kanału. Pozdrawiam wszystkich nowych i starych subskrybentów, wszystkich tych, którzy oglądają odcinki od samego początku. Zapraszam na mojego OLX-a, zapraszam do korzystania ze zniżek, które są w opisie. Zapraszam do tego, żebyście uzupełniali swoją wiedzę na temat sprzętu gitarowego przy pomocy tego kanału, bo jest tutaj ponad 2000 filmów, z czego większość jest o sprzęcie gitarowym, bo ja sprzęt gitarowy kocham. Oczywiście zgodnie z tym, co wam powiedziałem, cały czas również uczę się grać na gitarze i szkoła Guitar Harmony w Łodzi mi bardzo z tym pomaga. Jeżeli chcecie do tej szkoły iść, to na hasło Xantyp jest pierwsza lekcja gratis. Osoby, które widzicie na liście, są to osoby, które kanał wspierają. Zapraszam wszystkich do wspierania kanału finansowo. Bądź to guzikiem wesprzyj pod filmem, bądź przez Patronite'a, bądź przez Supi. To wszystko jest w opisie odcinka, bądź na różne inne sposoby, czasem na przykład fajnymi fanciorami i tak dalej, i tak dalej. Mega wam za to dziękuję, za wszystko, co robicie. Przed wami deska, chyba końcówka samochodowa. Kręćcie końcówki samochodowe. Na razie, trzymajcie się. Pa. Zajebiście gra z dechy. W ogóle zajebiście gra. No mam chyba jednego tributa Gibsona, co mi nie gra. Tak naprawdę to taki, że jest taki w ogóle jakiś taki. Może 2 tributy mi nie grają. Muszę im kiedyś dać szansę.
Pogoda może nie jest sprzyjająca na takie wycieczki, bo przy 4 stopniach albo 5 Celsjusza no to kabriolet chyba nie jest najlepszym rozwiązaniem, ale z drugiej strony, jak to mówią, bus musi latać. I może to jest właśnie ten jego czas, kiedy on latać powinien. No takich samochodów no to widziałem już parę i pewnie parę Wam też pokazałem w Wielkiej Brytanii, jak się było, prawda? Natomiast generalnie ładne autko w ładnym stanie, zadbane, więc myślę, że pokazać jeszcze raz trzeba. I patrzcie, jak tutaj, ja to takich felg nie mam, nie mam takich felg wyczyszczonych, a przy okazji można sobie zajrzeć do środeczka, a przy okazji można sobie się zapytać właściciela, jakie są jego wrażenia na temat tego samochodu, bo właściciel gdzieś tutaj się kręci za moimi plecami z nożem. No nie, no ładne, no nie da się ukryć, że to jest to, co lubimy w końcówkach samochodowych. Właśnie idzie właściciel, a jeszcze doczyszcza, jeszcze szalikiem jeszcze czyści, jeszcze to doczyszcza też szalikiem troszeczkę felgę, kurczę, własnym rękawem, od matce od cycka rękaw odjął i jeszcze czyści. No ale słuchajcie, no to jest człowiek, który dba po prostu, no dba, no jak ma, tak dba, czy tam jak dba, tak ma, jakoś tak.